Oceniając film, wspierasz rozwój kanału. Witamy w Blacktown. Dzielnica w Sydney uważana za najgorsze miejsce do zamieszkania. Jak tu jest naprawdę? Przyjechałem to sprawdzić. Easy Vlog, zapraszam. Tu widać jakiś shopping center. Coś budują. Przejdziemy się pomiędzy tymi budynkami. Z czego słynie Blacktown? No na pewno z tego, że jest tutaj bardzo dużo narkomanów, prostytucja, rozboje w biały dzień, dużo interwencji policji, dużo brudu, syfu, tanie mieszkania z tego powodu i bardzo niebezpiecznie. Raczej turyści się tutaj nie zapuszczają. Przechodzimy, ale ja raczej nie chciałbym tutaj zamieszkać. Pamiętam, że byłem tutaj 4 lata temu służbowo. Wykonywałem projekt przez 3 dni, no ale nie zapuszczałem się tutaj do tej dzielnicy. Dojeżdżałem tylko do biura, parkowałem na dole, wykonywałem swoją pracę, wracałem do domu. Jak widzicie, troszkę syfiasto tutaj. Dzielnica tętni życiem. Dzielnica tętni życiem. Dużo biznesów widać. Nie widzę jakiegokolwiek zagrożenia. Na pewno wieczorami jest tutaj bardziej ciekawiej. Ale oczywiście nie będę ryzykować, bo różnie się to mogłoby skończyć. Od zwykłego change please po jakieś rozboje, a nie szukam guza. Piękne kwiaty i proszę bardzo, zakaz picia alkoholu w tym miejscu, za co grozi kara grzywny do $1100. Drogo. Jest godzina 12:05. Dzisiaj trafiłem na upał 35 stopni. Blacktown to jedna z dzielnic Sydney, ale można to określić jako takie miasteczko pod Sydney. Do centrum jest 34 km. Pociągiem się jedzie ponad godzinę. No ale jest to wchłonięte do metropolii Sydney. Ale jak się tutaj przyjeżdża, od razu czuć, że jest się w jakimś miasteczku. Żyje tutaj ponad 50 000 mieszkańców. W zasadzie nie ma tutaj nic ciekawego do oglądania. Dzielnica właśnie słynie z tego, że jest najgorszym miejscem do życia, z tanich mieszkań pod wynajem, ale także podobno są tu jakieś fajne targi warzywne. To jedyny pozytyw, jaki udało mi się znaleźć w informacjach o tym miejscu. Oczywiście miejsce przoduje w kryminalnych statystykach. Czasami bywa to naprawdę niebezpiecznie. Można odnaleźć w wiadomościach dużo informacji na temat, co się tutaj dzieje. Trochę zabójstw. No i narkomania przede wszystkim. Na to trzeba tutaj uważać.
Jak na razie nie widać tego dużo, będzie się pochowało w ciągu dnia. W tle widać Blacktown City Council, czyli urząd miasta. Tutaj widać taki skwerek z drzewkami, można się schronić przed słońcem, ale w towarzystwie licznych ptaków. Sami starsi ludzie siedzą i sobie rozmawiają, raczej normalni emeryci. Manila tutaj. O kurczę, filipińskie jedzenie. Tutaj przyjdę, może coś zjeść. Take away. Tutaj widzę, że się zbierają jacyś typy spod ciemnej gwiazdy. Dla mnie nic szczególnego, miejsce jakich wiele tutaj w Australii, w Sydney. Po prawej stronie jest sąd. Poza tym może troszeczkę tutaj jest brudno, ale typowy styl, jaki panuje w Sydney. Nie ma jakichś fajnych, interesujących budynków, same takie kloce. Tutaj widać posterunek policji, pewnie bardzo zajęty. Na pewno w nocy wyskakują na sygnale co chwila. Co ciekawe, siłownie w Australii są czynne całą dobę. To są tylko określone godziny, w których jest staw, ale można tu wejść 24 godziny na dobę i ćwiczyć. A tego to jazda. To następne. Wyjadacze śmieci. A tutaj kolejny. Ciekawe, czy się mnie przestraszy. Przestraszył się. Zobaczcie, ile taksówek w kolejce. Zakaz spożywania alkoholu. Przy stacji wyczaiłem filipińską restaurację, która nazywa się, jakże nie inaczej, Manila, do której wrócę i na pewno sobie zjem lunch. Dlaczego filipińska? Ci, co mnie już troszeczkę znają, to wiedzą, że mam żonę Filipinkę i doskonale znam to jedzenie. Ja znam tę kuchnię troszeczkę z innej strony, ze wspaniałego kucharzenia przez moją żonę, która jest szefem kuchni z wykształcenia. Także naprawdę można po filipińsku dobrze zjeść. Polecam spróbować. Na pewno nie warto tu przyjeżdżać, żeby to zwiedzać. Nie warto też tutaj tracić czas, żeby szukać wrażeń. Chciałem pokazać tą gorszą stronę, część miasta Sydney. Także omijajcie to miejsce szerokim łukiem. Są naprawdę dzielnice, w których można podziwiać i zobaczyć coś nowego. Ja staram się Wam pokazać kontrasty, nie tylko to coś, co jest fajne. Nie przyjeżdżajcie tutaj do tego Blacktown, nie szukajcie tutaj mieszkań do wynajęcia, choć wiadomo, cena może kusić. Ja widzę tutaj Azja, Afryka, stąd głównie ludzie tutaj i kręcą jakieś interesy. Cała ulica handluje. Ceny możecie sobie popatrzeć. Cytryny $2,99, groch $2,99, pomidory $2,99, ogórki $2,99. Przypominam, że dolar to jakieś 2,70 zł. Łatwiej możecie to mnożyć razy 3
Jakieś cukinia, papryka, wszystko po 3 dolary. Melon akurat to lubię. Bardzo dobry, słodki. 4 dolary. Jakieś 11 zł. Gruszki, ale akurat takich nie jadę nigdy. Awokado 4 dolary. Mandarynki 3 dolary. Mango, bardzo dobre mango. 6 dolarów. Słodkie. Polecam. Melon 5 dolarów. Banany 5 dolarów. Też fajnie wyglądają. Jabłka 4 dolary. 4 dolary. Oczywiście za kilogram. Wyglądają super. Pomarańcze chyba 50. Tu ładniejszy. Bardzo dużo mango tutaj można dostać i to takie właśnie, które ja lubię. Słodziutkie. 6 dolarów za kilogram. Czyli ceny na marketach dobre. Wszystko po 3 dolary za kilogram. Ceny tutaj są fajne. Dużo takich pierdół afrykańskich, którymi w ogóle nie jestem zainteresowany. Kebaby. Zawsze oblężone. No i to tyle tutaj w centrum. Idziemy na lunch. Filipińskie restauracje. No. Salamat. Manila Food, restaurant. Pełny brzuszek. Możemy iść dalej. Zamówiłem ryż, pork, jackfruit, do tego coconut juice i za wszystko zapłaciłem 18 dolarów 70 centów. Przeliczenie na złotówki to będzie jakieś 50 zł. Turyści, którzy przybędą do Australii, informuję, że czy chodzimy prawą stroną, czy lewą stroną, wciąż sytuacja jest tutaj nierozstrzygnięta. Po prostu mijamy jak w slalomie gigancie. Ale widzę, że się tutaj buduje. Ludzie jednak się tutaj decydują na wykup apartamentu, biorąc pod uwagę to, że tam jest stacja, także łatwy dostęp pociągiem do centrum, tani apartament. Wiadomo, nie wszyscy chcą tutaj mieszkać, ale skoro się buduje, to jest zapotrzebowanie. A to jest typowy blok z tak zwanymi unitami. Bardzo tanie do wynajmu. Kiepskiej jakości bloki. Szyby popisane. Wygląda to trochę jak skłoty. Tutaj chatka stara jak świat. Ludzie już wysiedleni. Będą coś tutaj budować. Śmieci się walą. To nie jest wizytówka tego miasta. Tam jakiś samochodowy biznes. Tutaj kolejna ziemia do wykupu. Wszystko sprzedane na pniu. O, widzicie. Najgorsze miejsce do mieszkania według statystyk Sydney, Blacktown, ale apartamenty wysprzedają się jak świeże bułeczki ze względu na niższą cenę. Podejrzewam, że za 20% jest niższa cena kupna, choć oczywiście mogę się mylić, możecie to sprawdzić i mnie poprawić, także nic tylko brać. Tutaj park miejski, plac zabaw dla dzieci, można sobie pograć w koszykówkę, piłkę nożną, pozjeżdżać.
Ale jak to w Australii, wszystko jest, tylko ludzi brak. Puchy. Typowe w Australii. Wysokie, blaszane ogrodzenia. Nic nie widać z zewnątrz. Kiedyś swego czasu to musiał być bardzo tani materiał tutaj w Australii. Kobły wystawiane na zewnątrz do opróżnienia. Śmierdzi niesamowicie, szczególnie w tym upale. No ale tak tutaj działa ten system. A to auto widać, że już chyba nie pojeździ. Taki wysyp śmieci jak tutaj to normalka. I kolejny teren do wykupienia czeka na podbicie ceny przez deweloperów. Kawał ziemi i kolejne auto porzucone. Marki nie znam. Może być Toyota. Wbiłem się w strefę biznesową. Nikt tutaj nie mieszka, wszyscy tylko pracują. Biurowce, fabryki i tak dalej. Ale ludzi nie widać na ulicach. Od czasu do czasu przejedzie jakieś auto. Tak jak to. Miasto duchów. A tutaj typowe ujęcie, jak wygląda przeciętnie Australia. Jakaś główna droga, jakiś apartamentowiec jeden, trochę biznesu, żar z nieba, 35 stopni. Można powiedzieć, że cywilizacja na pustyni. A to niespodzianka. Od czasu do czasu trafiamy na jakiś rodzynek. Harley Davidson. Ceny prawie 16 tysięcy, 25, 22 tysiące, 25 tysięcy, ten 27 tysięcy, 22 tysiące, 21 tysięcy. O, ten mi się podoba. Ten bez ceny, prawdopodobnie szef nim sobie przyjechał. 20 tysięcy. O, można sobie przetestować. To też fajne. O, a tu już 38 490. Przypominam, niecałe 3 zł, dolar australijski. No i sporo tutaj tych biznesów samochodowych. Usługi mechaników w Australii są bardzo drogie. Oni się nie bawią przy usterce jakiejś części w silniku, wyszukiwania tej części i wymiana, czyli to wiąże się z czasem i diagnostyką dosyć poważną, bo nie jest łatwo wyeliminować takie błędy. Jak ktoś na tym się tylko przeciętnie zna, oni przeważnie proponują wymianę całych silników, używanych oczywiście, powypadkowych, i wymieniają. Robią to w jeden dzień, ale usługa parę tysięcy dolarów zamiast powiedzmy $500. Ja wydałem tutaj na usługi mechaników $1000. Kolejny teren do kupna lub dzierżawy. Kolejne publiczne wysypisko śmieci i kolejne skrzyżowanie na pustkowiu. A to co to? Samsung. Jakby tak go jeszcze troszkę wyprostował. Zobaczcie tutaj, jaka restauracja. Gwiazdeczka Michelin. To jest tylko kwestia czasu. Hurtownia mięsa. Ale tu śmierdzi. Oby to sprzedali jak najszybciej. Mona Lisą byłaś mi. O, chciałeś, masz tylko to.
O, pora już skończyć to. I to jest właśnie Blacktown, jedna z dzielnic Sydney. Według statystyk najgorsza dzielnica do zamieszkania. Jeśli ja po obchodzie dwugodzinnym zaczynam śpiewać Papa Dance, to znaczy, że coś jest tu nie tak. Albo ze mną, albo z tym miejscem. To dzisiaj już wszystko. Kolejny vlog oczywiście jest za tydzień. Zapraszam wszystkich do lajkowania mojego kanału. Niech się niesie. Pozdrawiam was wszystkich, moi kochani. Trzymajcie się. Cześć!